Spodziewać się możecie bomby, bo naprawdę to, co się tam wydarzy, to będzie ogromna rzecz. Każda zmiana w rulebooku, każda zmiana na arenie, to wszystko dąży do tego, żeby to robiło jeszcze większe wrażenie. Zawodnik patrzy na Hyrox jako markę, która rzeczywiście jest światowa. Natomiast ten zespół, który przygotowuje tego Hyroxa w danym miejscu, no to jest garstka ludzi. Witamy w Hells Bells Podcast, czyli w miejscu, gdzie rozmawiamy o wszystkim, co dzieje się w świecie Hyrox. Przed nami spotkanie z kolejnym gościem, właściwie gościnią, i to osobą dla mnie nieprzypadkową, bo personalnie dla mnie jest to osoba, od której ja usłyszałam i poznałam Hyroxa. Dziewczyna, która biegała Hyrox zanim to było modne, która brała udział w ściągnięciu Hyroxa do Polski, która od roku dumnie pełni funkcję Race Director i ma czynny wkład w organizację i rozwój Hyrox w Polsce. I nie tylko. Przed Państwem Ula Zywer. Cześć Ula. Cześć, bardzo mi miło. Nie wiem, co powiedzieć, bo za nie mówiłam trochę po tym wstępie. Sama bym się chyba aż tak szeroko nie przedstawiła, ale doceniam. Dziękuję bardzo. A to i tak jest, wiesz, skompresowane, co bym mogła o Tobie mówić. I ja muszę powiedzieć, Ula, że na wstępie już powiem, że dziękujemy, że tu jesteś. Jak pomyśleliśmy sobie, że zaczynamy tworzyć Hells Bells Podcast, czyli właśnie podcasty o Hyroxie, mówimy, nie no, Ula musi być na samym początku, ona musi być. Czemu z Tobą jeszcze nikt nie przeprowadził rozmowy na temat Hyroxa? Bo dla nas naprawdę jesteś osobą, która stoi za tym Hyroxem polskim, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo zanim do kwestii organizacyjnych i tej Twojej roli po stronie organizatora, to ja tak po prostu chciałabym zapytać, jak Ty się w tym Hyroxie znalazłaś, Ty, Ula? To ja jeszcze raz tylko podziękuję za zaproszenie i powiem, że w sumie fajnie, że to moje paplanie o Hyroxie, które i tak na co dzień uprawiam, w końcu się komuś na coś przyda. Jak trafiłam do Hyroxa? Jakby znasz moją historię sportową, bo ścierałyśmy się na biegach przeszkodowych nie raz, nie dwa i gdzieś tam zaczęła się ta moja hybrydowa miłość już wtedy. Natomiast ta miłość w którymś momencie się wysyciła. Ja w którymś momencie stwierdziłam, że te biegi przeszkodowe to już jednak nie jest to, co było. Nie dostarcza mi to takiej satysfakcji, nie cieszę się już tym tak, jak się cieszyłam, więc czas na coś nowego. I ja nie mam pojęcia, skąd mi się ten Hyrox wziął. Jak gdzieś zobaczyłam to na Instagramie, chyba około 2020 roku i stwierdziłam, chyba powoli zacznę iść w tym kierunku. No ale jeszcze po drodze chyba był crossfit, no nie? Czy ja dobrze pamiętam? To w zasadzie było tak, że ja trafiłam do boksa crossfitowego w momencie, kiedy nastąpiła pandemia, dlatego że był to jedyny klub znany mi, który był otwarty i był otwarty legalnie. Od razu powiem, że był otwarty legalnie, tam sztab prawników stał za tym. I ja tam poszłam jeszcze z myślą o tym, żeby trenować pod kątem biegów przeszkodowych, ale no tak podpatrywałam sobie tych ludzi, którzy coś tam robią, już gdzieś tam też z tyłu głowy miałam tego Hyroxa i rzeczywiście zaczęłam iść w stronę takiego bardziej funkcjonalnego treningu, w dużo szerszym znaczeniu funkcjonalnego niż biegi przeszkodowe, które też oczywiście są bardzo szeroko funkcjonalne, no ale nie aż w takim wymiarze. No to dobra, Ula, te Twoje pierwsze starty w Hyrox, kiedy one były? I jakbyś nam powiedziała, jak ten Hyrox sprzed lat różni się od tego, który teraz znamy z aren światowych. No tutaj poszło to tak niesamowicie do przodu. Ja byłam na swój pierwszy start zapisana, zdaje się, na grudzień 2021. Znowu lockdown. Start został przełożony na kwiecień 2022. Był to start w Wiedniu. I ja pamiętam swoje pierwsze wrażenie, jak weszłam do tej hali, która naprawdę nie zrobiłaby na mnie w tej chwili wrażenia, biorąc pod uwagę, co już w tej chwili mamy na porządku dziennym w ramach zawodów Hyroxa. No ale ja się zakochałam po prostu. Ta atmosfera po prostu mnie obezwładniła. Branding, jakby wielkość tego, no zresztą sama wiesz, bo to w zasadzie każda osoba, która bierze w tym udział, jak pierwszy raz przychodzi na te zawody, to w zasadzie tego samego doświadcza, tego szoku i tego, jak wielkie to jest i z jakim zamachem jest zrobione.
No tak, z przytupem, biorąc zwłaszcza pod uwagę to, co my znamy z biegów przeszkodowych, gdzieś te jakieś tam dożynki się odbywały, prawda? Tak, słynne dożynki. Ale to jakby nie tylko biegi przeszkodowe, bo to samo jest na choćby zawodach crossfit i myślę, że wszelkiego rodzaju innych zawodach. Po prostu tutaj ten rozmach i jakby skala tego wydarzenia to sprawia takie wrażenie, że kurde, ja jestem profesjonalistą. Co z tego, że ja biegam tego Hyroxa, nie, żeby nie było, nie ja, ale ktoś biega Hyroxa powiedzmy, no nie wiem, w 2 godziny i jakby kompletnie nie czuje tego pod kątem zawodowym, robi to czysto dla fanu, ale wchodząc tam, ta osoba przez chwilę się czuje jak zawodowiec. No, to jest super, zwłaszcza na takich wielkich eventach, na przykład event warszawski na PG Narodowy. Dla mnie to jest fenomen. Tam się czujesz po prostu jak nasza reprezentacja w piłce nożnej. Może prawda? trochę lepiej nawet. Nawet lepiej, bo jesteś pewna, że odniesiesz sukces, bo dobiegniesz do tej mety, dostaniesz rzepa, pochwalisz się w social mediach. Tak, czego nie można by było niestety powiedzieć w naszej Tak. reprezentacji. Tak, nikt nie krzyczy, nic się nie stało, tylko raczej biją brawo, prawda? Tak. Więc tak, to zdecydowanie nas różni. Ale powiedz jeszcze, bo ten rozmach, on od początku był w Hyroxie. To takie profesjonalne podejście do brandingu, do budowania tej marki. A co w Hyroxie było kiedyś, a nie ma już teraz? Czy są takie rzeczy, albo co się zmieniło na plus z Twojej perspektywy, z tych pierwszych eventów, w których brałaś udział, a to jak ta formuła, jak nie wiem, areny wyglądają teraz? Wszystko sprowadza się ku temu, że idziemy w stronę takiego wysokiego profesjonalizmu i na tyle, na ile się oczywiście da, też perfekcjonizmu. Dobrym przykładem tego jest choćby to, że kiedyś ketle były w zupełnie różnych kolorach i wiesz, ten na przykład zielony ketel, no nijak się miał do brandingu Hyroxa, który jest, no był czarno-żółto-biały, w tej chwili już idzie też w stronę czarno-białego ze względu właśnie na ten minimalizm, żeby ten branding utrzymać na takim czystym poziomie. Innym dobrym przykładem tego, że to idzie też w stronę takiej dynamiki, jest to, że kiedyś lejny na sledach były 25-metrowe, a nie 12,5 metra. I no to sobie można tylko wyobrazić, jak wyglądało samo naprężenie liny przy sled pull i ile to wszystkich kosztowało, żeby rzeczywiście tego sleda ruszyć z drugiej strony. No ja akurat tego nie pamiętam, bo już trafiłam na lejny 12,5 metrowe, ale każda zmiana w rulebooku, każda zmiana na arenie, to wszystko dąży do tego, żeby to robiło jeszcze większe wrażenie jako marka, ale też żeby było jeszcze bardziej atrakcyjnym sportem, dynamicznym i takim naprawdę emocjonującym i dla zawodników, i dla kibiców. A wracając na moment do crossfitu, bo tak jak mówisz, ten crossfit był dla Ciebie środkiem do jakiegoś tam celu, chociaż brałaś udział w zawodach. Pamiętam, Tak, że gdzieś zdarzało tam mi się. Ci się zdarzało. Co Ty w ogóle myślisz o tych obecnie trendach w social mediach, gdzie crossfitowcy jakąś tam szyderę prowadzą z Hyroxa? To znaczy, wiesz, to zawsze jest tak, że jeżeli ktoś siedzi bardzo mocno po uszy, a raczej może nie po uszy, tylko po te klapki na oczach w jakiejś tam swojej dyscyplinie, to inne dyscypliny mu nie leżą. I szczególnie jeżeli wydaje ci się, że ta inna dyscyplina to jest tylko namiastka twojej, gdzie jakby oczywiście można powiedzieć, że Hyrox i CrossFit mają bardzo dużo ze sobą wspólnego, ale to z założenia są tak naprawdę 2 różne dyscypliny. Zgadzam Bo się. CrossFit raz, że opiera się na elementach, które są dużo bardziej wymagające też pod kątem technicznym i jest też całkowicie nieprzewidywalny. Długość średniego workoutu crossfitowego 15 minut zazwyczaj, gdzie Hyrox jest jakby oparty na bardzo prostych ruchach. Baza jest przede wszystkim aerobowa, no bo przez 1,5 godziny trudno jest siedzieć w tym przedziale anaerobowym. No i zawsze masz to samo, to nie jest nieprzewidywalne, więc tak naprawdę te 2 dyscypliny są całkowicie różne. Stąd jakby ja też nie do końca rozumiem, skąd są te śmieszki i jakby z moich obserwacji wynika, że te śmieszki bardzo szybko ucichają w momencie, kiedy crossfiter
który jakby wie, że przecież wallbole są proste i wykroki są proste, przychodzi na zawody Hyroxa i zderza się z tym, że nie ma tej bazy wydolnościowej, która jest mu potrzebna, żeby ukończyć te zawody z dużą satysfakcją. I ja oczywiście, wiesz, patrzę na to tak z przymrużeniem oka, no bo tak samo gdzieś tam my możemy się śmiać jako hybrydowi zawodnicy z, nie wiem, powerlifterów, że po co im trening 4-godzinny, w trakcie którego przecież głównie jedzą żelki i odpinają i zapinają pas, bo tak to czasem wygląda z naszej perspektywy, ale no wiesz, jeżeli coś ci poprawi humor w tym, że zrobisz taki filmik i będziesz się śmiać z innej dyscypliny, rób sobie to, ale pozwól też innym pracować nad tym, co im się podoba. Sam sobie pracuj nad tym, co lubisz i dajmy żyć innym i trenować tak, jak chcą. Dokładnie, zgadzam się w pełni. A powiedz w ogóle, czy ty jeszcze jako zawodniczka Hyrox, biorąc pod uwagę ogrom twoich dodatkowych obowiązków w tej dyscyplinie, czy ty jako zawodniczka jeszcze planujesz się jakoś rozwijać? To jest bardzo trudne pytanie i mocno też trafiłaś z timingiem, zadając je, bo ja tak naprawdę od ponad roku nie trenuję w taki sposób, który bym nazwała ustrukturyzowanym, bo jasne, to nie jest tak, że robię codziennie to samo czy że nie trenuję wcale, ale dla mnie struktura oznacza rozwój w konkretnym kierunku i tego po prostu nie miałam ze względu na to, że w jakimś tam momencie po prostu poczułam, że jestem przeciążona tym treningiem, że się wypaliłam, że nie sprawia mi to satysfakcji i nie mam ochoty w tej chwili trenować w taki sposób, bo jest to jednak mocno obciążające nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. No i ostatnio zaczęła mnie znowu gryźć ta rywalizacja. Jeszcze nie wiem, w jakim kierunku pójdzie, ale mogę powiedzieć, że wracam do treningów na troszeczkę wyższym poziomie. No i zobaczymy, gdzie mnie to poprowadzi. Natomiast myślę, że raczej nie będę miała co rywalizować nawet już na arenie polskiej, bo polscy zawodnicy naprawdę tak poszybowali strasznie w górę. I te wyniki kręcą coraz lepsze, no ale ze swoimi osobistymi rekordami zawsze będę mogła sobie powalczyć. To jest właśnie super w Hyroxie, co powiedziałaś, że ty cały czas możesz walczyć z tymi osobistymi, cały czas siebie rozwijać. Tu niekoniecznie chodzi o tą rywalizację z kimś, tylko o bycie lepszym po prostu z imprezy na imprezę i przez to, że to jest mierzalne, że to cały czas jest takie samo, no to daje super tę możliwość. Okej, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, opowiedz nam, Ula, proszę, tę piękną historię. Jak to się stało, że Hyrox wszedł do Polski? Tutaj też się musimy cofnąć do moich czasów OCR-owych, gdzie no, ja jeszcze jedną nogą byłam w tych biegach przeszkodowych, a drugą nogą już zaczynałam sobie szukać hybrydowego gruntu. I ja jeszcze ciągle mając kontakty z tym światem OCR-owym zaproponowałam Marcinowi z ekstremalnego.pl, pozdrawiam Marcina, obie zresztą pozdrawiamy, zaproponowałam, że mogę napisać, czym jest ten Hyrox. No bo wtedy był też postrzegany jako element tej rodziny przeszkodowej z racji tego, że jest to bieganie z połączeniem jakiegoś tam innego elementu siłowego, wytrzymałościowego. O Hyroxie wtedy, myślę, w Polsce wiedziało parę osób. Byłam jedną z tych pierwszych, które zaczęły gdzieś tam patrzeć na zachód i myśleć o tym, żeby gdzieś wyjechać i postartować. No i jak Hyrox wszedł do Polski, jak zaczęły się pierwsze plany organizacji Hyroxa w Warszawie w 2023, to osoby, które wyszły z tą inicjatywą, zaczęły szukać jakiegokolwiek śladu w języku polskim. Czy ktoś cokolwiek wie o tym Hyroxie? No i natknęli się na ten jeden śmieszny mały artykuł. Napisali do mnie na LinkedInie, którego nigdy nie otwieram, więc fakt, że to otworzyłam, to w ogóle było przeznaczenie. Zdzwoniliśmy się chyba następnego dnia, a 4 miesiące później już odpaliliśmy pierwszy event. Okej. I właśnie to jest to, o czym mówiłam na samym początku. Ty naprawdę namacalnie jesteś, przepraszam za to określenie, dinozaurem hyroxowym, jeśli chodzi o Polskę. Uważaj z tymi słowami, jak rozmawiasz z kimś po 30.
Ale wiesz o co, to jest akurat bardzo, myślę, pozytywne i takie nobilitujące w takim sensie dinozaurem i to tobie zawdzięczamy. Gdyby może nie ten artykuł na tym ekstremalnym, to ja nie wiem, co by się, Znaczy, co wiesz, by się podziało. ja nie chcę sobie też przypisywać za dużo zasług, bo wiesz, gdyby nie ja, to ktoś inny by się znalazł. Może ktoś, kto trochę inaczej tę dyscyplinę rozumie i zna, bo jakby zupełnie inne spojrzenie na to ma osoba, która może być specjalistą w kwestii marketingu, bo jakby do tego się ograniczały początkowo moje obowiązki, bo gdzieś tam zaczęłam prowadzić po prostu media społecznościowe Hyroxa. No, ale wiesz, jeżeli znasz to od podszewki, to zupełnie inaczej możesz podejść do tych swoich odbiorców, no i też potencjalnych klientów. Tak. Tu z racji tego, że ja miałam duży background sportowy i też ogromne zamiłowanie do sportu, to było bardzo naturalne, że ta moja ścieżka w Hyroxie jednak obrała przede wszystkim ten sportowy kierunek. Oczywiście z marketingu całkowicie też nie zrezygnowałam i wspieram cały czas swój team, ale tutaj ten sport wziął górę. A jakbyś opowiedziała tak od strony technicznej, czego wymaga w ogóle czego wymagało wprowadzenie Hyroxa do Polski? Tak technicznie, wiesz, co my musieliśmy spełnić, dowieść, co było trudne? Czy to było tak, czy to była jakaś tam orka na ugorze? To może powiem tak, że to nigdy nie jest od tak, bo wprowadzenie produktu, i to tak patrząc nie tylko na Hyroxa, ale ogólnie, wprowadzenie nowego produktu na rynek, to nigdy nie jest łatwa rzecz, bo szczególnie kiedy ten produkt jest opozycją do czegoś, co już znasz, kiedy ten produkt też jest za określoną cenę, która akurat dla Polaków bardzo często nie jest po prostu niska, próba przekonania do siebie, że warto wziąć w tym udział, że to jest, wiesz, coś, co naprawdę będzie tworzyło też nie tylko twoje jakieś tam osiągnięcia sportowe, ale tak naprawdę twoją codzienność. No bo już w tej chwili można powiedzieć, że ludzie tym żyją po prostu. To nie jest tak, że startują, ludzie żyją Hyroxem. No to jest mega trudna rzecz, bo trzeba zbudować całe środowisko. I pamiętam też, jak wychodziliśmy na testy PFT, czyli tej sprawności fizycznej organizowane przez Hyroxa z Kubą, którego też pozdrawiam. I pytaliśmy, kto w ogóle zetknął się z Hyroxem, kto ma pojęcie, co to jest. No żadna ręka nie szła w górę. I to naprawdę w krótkim czasie doszło do tego, że już nie musieliśmy opowiadać, nie musieliśmy robić tego wstępu, nie musieliśmy robić briefa, bo wszyscy już wiedzieli, czym jest Hyrox i już z zacięciem i zaciśniętymi zębami chcieli zacząć ten PFT, bo już mieli swoje wcześniejsze testy i chcieli pobijać swoje czasy. Bo tak, powiedziałaś, że wzięło się to, twoja przygoda z Hyroxem wzięła od strony organizatora. Wzięła się z tego artykułu, później byłaś zaangażowana w marketing. To jak to się stało, w którym momencie ty dostałaś tą propozycję Race Director, którą dumnie możesz dzierżyć, nazywać się od ponad roku, tak? Lekko roku. Tak, to znaczy może zacznę od tego, że Race Directorem się nie zostaje na zasadzie propozycji. Race Directorem się zostaje z egzaminu. Tutaj trzeba zdać egzamin. Natomiast taka klasyczna ścieżka, i to jest ścieżka, którą większość osób podąża, to jest bycie sędzią, później sędzią głównym, później osobą, która jest tak zwanym trainee, potem assistant race director, no i na końcu jest race director. U mnie ta ścieżka została mocno skrócona z tytułu tego, że nowy rynek i potrzebowaliśmy po prostu kogoś takiego w teamie. No a z racji tego, że ja po prostu pałałam ogromną chęcią do tego, żeby przejąć taką funkcję, ja podczas pierwszego eventu bardziej zajmowałam się tylko koordynacją wolontariuszy, nawet nie miałam bezpośredniego udziału w przygotowaniu tego od strony czysto sportowej. Natomiast drugim eventem moim od strony organizacyjnej, jeszcze zanim pojechaliśmy do Katowic na swój drugi event w Polsce, były Mistrzostwa Europy w Wiedniu i tam był też major. No i tam pełniłam funkcję asystent race directora, więc to było takie, jeszcze nogą bym mogła pokazać, ale boję się, że tu coś przewrócę, ale to było dosłownie takie kopnięcie w tę stronę.
No i od tego się w zasadzie potoczyło dalej, że ta rola była dobra dla mnie i bardzo naturalnie mi też przyszło to, żeby ją przejąć. W tej chwili jakby większość obowiązków związanych z przygotowaniem eventu, tak od tej strony sportowej i przygotowaniem teamu, te obowiązki należą do mnie. No a rzeczywiście egzamin musiałam zdać i zdałam go w lutym ubiegłego sezonu w Toulouse. To był mój pierwszy event więcej niż dwudniowy, nie pamiętam ile on miał, 3 czy 4 dni, ale z tych naszych małych evencików w Polsce, no bo one wtedy malutkie jeszcze były, dalej są tak naprawdę stosunkowo małe, gdzie mieliśmy po 3000 zawodników. Ja trafiłam do Toulouse, gdzie było 11 000 zawodników i proszę, oto twój egzamin, gdzie tak naprawdę egzaminem jest po prostu przeprowadzenie eventu. Czyli wchodzisz po prostu w rolę, którą Tak, później masz tak, pełnić. tak. Okej. Czyli znowu, tak jak mówisz, z buta. Tak, to było z buta, to nawet nie było pchnięcie, to było z buta. Ale Ula, ja sobie tak myślę, że to jest twoje przeznaczenie. Tak miało być. Popatrz, Jest. ile rzeczy po drodze się wydarzyło, które cię pchały w tą stronę i to jest super, bo mam wrażenie, że ty jesteś kwintesencją tego, że robisz w pracy zawodowo to, co kochasz, no nie? Tak. I cały czas zresztą mówię, że kurczę, to jest naprawdę los na życiowej loterii dla mnie i nie chcę mówić o tym też w takim kontekście, jakby to, wiesz, się po prostu przytrafiło, bo wiesz, każda rzecz, która mi się przydarza teraz w życiu, jest wynikiem jakiejś mojej akcji. No, nawet napisanie tego artykułu, gdzie sama się do niego zgłosiłam, to też było trochę wyjście przed szereg, żeby no, zrobić coś. Nie spodziewałabym się, że tak daleko może mnie ten artykuł doprowadzić i jak może się zmienić moje życie, ale w pierwszym sezonie mieliśmy też taką rozmowę właśnie z paroma osobami z teamu, że kurczę, kiedy nam się to znudzi i kiedy jakby, może nie znudzi, ale spowszednieje, że jakby zaczniemy na to patrzeć jako taką normę, ale jest 3. sezon, ja się cały czas muszę podszczypywać, że kurde, to jest twoje zajęcie, to jest niesamowite. A ta droga tak naprawdę dopiero się zaczyna, prawda? Bo wydaje mi się, że czasy świetności Hyroxa, one dopiero nadejdą. Tak, to zdecydowanie jesteśmy w tej chwili na takiej fali, która naprawdę idzie mocno do góry, gdzie w Polsce jeszcze też jesteśmy w zasadzie parę lat za naszymi sąsiadami, czy za UK, gdzie to jest bardzo mocno rozwinięty rynek, więc tak, najlepsze jeszcze przed nami. Ta rola Race Director, jak ona w ogóle wygląda i chciałabym się dowiedzieć, bo troszkę o tym już powiedziałaś, ale na czym dokładnie polega twoja rola, jak jesteś na evencie w Polsce i czy bywasz też na eventach za granicą? To jest pytanie z pozytywną odpowiedzią, bo wiemy, że bywasz. I jak jesteś za granicą, czy twoja rola wygląda jakoś inaczej? Wiesz, jak to jest? Polska, a zagranica. Jasne. Na samych wydarzeniach jakby ta rola wygląda dokładnie tak samo. W momencie, kiedy budujemy trasę i kiedy dopiero powstaje ten tor, głównym zadaniem race directora jest upewnić się, że wszystko jest zgodnie z zasadami, które obowiązują globalnie, że wszystko jest wymierzone tak jak jest to potrzebne, żeby po prostu te wszystkie wymiary każdej stacji się zgadzały, żeby każdy zawodnik miał przygotowany odpowiedni ciężar na swoim torze i żeby po prostu ta trasa była w standardzie. No i tam nawet na moim Instagramie są takie zdjęcia z tym kółkiem do mierzenia, bo to jest mój najlepszy przyjaciel na dzień przed eventem. Natomiast w trakcie samego eventu naszym zadaniem jest po prostu dopilnowanie tego, żeby rywalizacja sportowa przebiegła sprawiedliwie, żeby przebiegła bez komplikacji. Opiekujemy się zawodnikami w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa. Dbamy o to, żeby rywalizacja tych najszybszych zawodników w kategoriach pro, czyli zawodników, którzy idą na jakieś rekordy świata, kwalifikacje do Mistrzostw Świata i oczywiście na podium, żeby tutaj też wszystko przebiegło bez komplikacji, bo ci zawodnicy najczęściej tak statystycznie stwarzają problemy, może nie problemy, wyzwania. Natomiast
W momencie, kiedy organizuję wydarzenie w Polsce, no to jakby sama muszę zadbać o swój team, sama muszę przygotować ten swój zespół, podzielić zadania, przygotować też, akurat tak u nas wypada, że ja się tym zajmuję, przygotować też sędziów, wolontariuszy odpowiednio do roli, którą będą pełnić. Ten aspekt odpada całkowicie w momencie, kiedy podejmuje się roli race directora gościnnie gdzieś poza rynkiem Northeast Europe, do którego należy Polska, Litwa i, Łotwa i Finlandia, bo akurat w tych trzech państwach organizujemy w tej chwili eventy, więc tam po prostu przyjeżdżam, robię swoje, dziękuję i wracam do domu. Czyli więcej roboty jest w Polsce dla Ciebie w tej roli, prawda? Tak, to są takie nasze dzieci, to już trzeba faktycznie przygotować, nauczyć chodzić i cieszyć się tym, że faktycznie, że zaczyna biegać wtedy, kiedy już oczekujemy tego biegania, a w momencie, kiedy się przyjeżdża za granicę, to no faktycznie tam jest dużo mniej tej pracy dla mnie. Wtedy traktuję sama siebie trochę jako, wiesz, takiego freelancera. Przyjeżdżam, robię robotę na samym evencie, ale nie zaglądam nikomu w papiery, czy zostało to przygotowane na innych polach, tak jak bym się spodziewała, no bo po prostu nie należy to do moich obowiązków. A powiedz mi, ten rok na tym stanowisku, czego on Cię nauczył? Może półrocze, bo ostatnie półrocze, czyli pierwsza połowa sezonu 2025-26, ona dla mnie była bardzo, bardzo intensywna, bo w zasadzie po zdaniu egzaminów w lutym to już niewiele eventów mieliśmy. Tam oczywiście parę rzeczy się wydarzyło, ale tak naprawdę teraz z początkiem sezonu to wystrzeliło bardzo mocno, bo ja od końca września do grudnia brałam udział w 7 wydarzeniach, z czego tylko 2 były w Polsce. I to było naprawdę dużo. Z tego były 2, zdaje się, eventy aż 5-dniowe, więc tutaj to doświadczenie naprawdę zaczęło płynąć w moją stronę. To było fantastyczne dla mnie, że wiesz, że mogę spojrzeć też na to, jak pracują inne zespoły, dać im fragment swojego doświadczenia, czy czerpać z ich doświadczenia, robić swoje notatki i przynosić dobre praktyki do naszego rynku. Więc to był tak naprawdę ten przełomowy czas. Niekoniecznie rok, ale nawet to ostatnie półrocze. Tak jak sama powiedziałaś, Hyrox wystrzelił. Mam wrażenie, że ten sezon, który się zaczął teraz jesienią 2025, to i w Polsce, i też wiemy, że na całym świecie po prostu mamy boom. No ale coraz więcej ludzi, coraz więcej zawodników, coraz więcej oczekiwań, coraz więcej narzekania na różne rzeczy i problemów, które ludzie startujący widzą. Powiedz mi, co jest trudne w organizacji zawodów Hyrox, czego my zawodnicy nie widzimy, na co my narzekamy, wydaje się, że jest takie, wiesz, łatwe, a wy od strony organizatora wiecie, ile to jest roboty, jak to się trzeba przyłożyć. Na pewno bardzo trudnym aspektem jest połączenie tej pracy zza ekranu z tą pracą fizyczną. Ten moment taki newralgiczny, kiedy my już musimy jechać na miejsce wydarzenia i faktycznie fizycznie wziąć się do roboty, żeby to wydarzenie stanęło, a z drugiej strony wiemy, że skrzynka mailowa pęka w szwach i chcielibyśmy obsłużyć te wiadomości, no ale jakby każdy ma tylko jedną parę rąk i tylko jedną głowę. To jest bardzo trudne. Trudne jest też do ogarnięcia to, że my tak naprawdę pracujemy w dosyć małym teamie, bo jakby cały czas zwiększamy ten zespół z tytułu tego, że tak jak mówisz, rośniemy i to zapotrzebowanie na to jest po prostu większe. Natomiast to nie do końca jest tak, że to jest, wiesz, jedna ogromna machina, wielka światowa korporacja, bo zawodnik patrzy na Hyrox jako markę, która rzeczywiście jest światowa. Natomiast ten zespół, który przygotowuje tego Hyroxa w danym miejscu, no to jest garstka ludzi. Garstka ludzi plus osoby zaangażowane na czas samego eventu, tych ludzi jest tutaj dużo więcej. Natomiast
No nas jest naprawdę mało. I tak naprawdę myślę, że jak zaczyna się event, to wy działacie trochę na 2, jak nie więcej wakatów pewnie i pracujecie dużo więcej niż 8 godzin Tak, na to dobę. w tej chwili już też zmieniamy sobie ten system, no bo takie wydarzenie to jest naprawdę mega męczący bodziec, już nie tylko dlatego, że no nie wiem, musisz być na nogach przez cały dzień, ale po prostu ta ilość bodźców, to, że ktoś cię cały czas o coś pyta, że ty musisz zwracać na 1000 rzeczy uwagę, że cały czas muzyka głośno gra, no po prostu organizm nie jest w stanie tego znieść, stąd zaczynamy też powoli uczyć się tego, jak się trochę oszczędzać i jak może się wymieniać pewnymi obowiązkami z tytułu tego, że wielkość wydarzeń też rośnie. I o ile to jest do udźwignięcia przez 1 czy 2 dni, no Warszawa będzie miała 4 dni. To jest fizycznie niemożliwe, żeby być skupionym i robić dobrą robotę przez tyle czasu, będąc cały czas na tych najwyższych obrotach. A jeśli chodzi o sędziowanie, które jest bardzo ważne w Hyrox, w każdej dyscyplinie, umówmy się. Powiedz mi, jak Hyrox, jak wy dbacie o to, żeby to sędziowanie było jak najbardziej obiektywne? Tutaj mogę powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy, bo akurat na naszym rynku ja jestem też tą osobą, która się zajmuje jakby szkoleniem wolontariuszy, częściowo jakby osobiście, a częściowo przez, nie chcę używać tego określenia, ale przedłużenie w postaci sędziów głównych, którzy też zajmują tą rolę nie tylko takiego superwajzora, ale też właśnie edukatora. My mamy swoją dedykowaną grupę dla wolontariuszy, gdzie odpowiednio wcześniej przed wydarzeniem ja umieszczam wszystkie informacje, czego się spodziewać na stacjach, na co zwracać uwagę. Przeklejam rulebooki, przeklejam briefingi i no to nie dociera na pewno do wszystkich, bo to jakby ta druga strona też musi chcieć, żeby z tego materiału skorzystać, ale dociera to do na tyle dużej liczby ludzi, że rzeczywiście Polska nawet zaczyna słynąć z tego, że tutaj standard sędziowania jest bardzo wysoki, co też bierze się, wydaje mi się, z tego, że my po prostu mamy bardzo zaangażowaną grupę wolontariuszy. Tutaj mogę podać przykład tego, że z osób, które się zgłosiły na event w Katowicach, tak zwany no-show rate, czyli ten procent osób, które się nie stawiły, to było chyba 1,5%. I to pewnie z jakiegoś wydarzenia losowego typu choroba czy cokolwiek w tym stylu. Więc ja pozdrawiam wszystkich moich wolontariuszy, ciepło Was ściskam i do zobaczenia na następnym evencie. No właśnie ta społeczność wolontaryjna. Słyszeliśmy o tym, że jest grupa, że właśnie prężnie tam działacie, wspieracie się i że ta grupa cały czas rośnie. To powiedz mi, Ula, jak w ogóle można zostać wolontariuszem? Gdyby ktoś, kto nas ogląda, chciał zostać dzisiaj wolontariuszem na waszych eventach albo sędzią głównym kiedyś, to co trzeba zrobić? To trzeba koniecznie dołączyć do tej grupy Wolontariusze Hyrox Polska i tam w zasadzie to jest jedyne już w tej chwili miejsce, gdzie publikujemy formularz zgłoszeniowy. Wcześniej pchaliśmy go wszystkimi możliwymi źródłami, żeby pozyskać tą odpowiednią grupę. Natomiast w tej chwili liczba chętnych jest tak duża, że nie wszyscy już się łapią na ten wolontariat. No dlatego mówię, że mamy naprawdę tak niesamowitą ekipę wolontariuszy, coś, czego myślę, że mogą nam pozazdrościć wszystkie pozostałe rynki. Nawet Francja, która tak mocno stoi, ma no-show rate powyżej 2%, więc... U nas jest lepiej. No to super, bo wielu naszych znajomych, tak, naszych wspólnych, naszych z OCR-ów, no nastąpił transfer, Tak, prawda? tak. Dużo Wszyscy osób churalnie stwierdzili, dobra, to łapiemy się za ręce i idziemy do Hyroxa. Tak, i to jest super dla mnie, jako dla zawodniczki, kiedy ja biegnę i właściwie co stację spotykam jakąś znajomą twarz. Nawet myślę, że gdybym był event i ja bym nie miała żadnych kibiców, to ktoś by mi kibicował. Tak, Wiesz, o co chodzi? ktoś by krzyknął, dawaj Tyśka. Zaczynam robić burpeesy i słyszę, o cześć Tyśka, zarąbiście, dawaj, dobrze, nie? I tak tylko podnosisz głowę i widzisz, który to wolontariusz, tak? Albo Pluto gdzieś tam na wallballach się odzywa. Super, to jest genialne, bardzo, bardzo mi się podoba i bardzo się cieszę,
że wy jako High Rocks dużo temu poświęcacie i dużo o tym mówicie, bo wydaje mi się, że to jak organizator traktuje osoby, które są na wolontariacie, tak? One nie są to nie jest ich praca, umówmy Tak. się. To też buduje to, jak te osoby czują się częścią tego wydarzenia i jak bardzo chcą je budować. A jeśli to jest jak najwyższe, tak, to zaangażowanie, no to się przekłada na super jakość sędziowania i wspierania zawodników. Jeśli chodzi o zasady, wyjaśnijmy sobie raz na zawsze parę rzeczy, bo ostatnio tak... W końcu! Tak, parę rzeczy... Różne, że tak powiem, ploteczki krążą, różne wersje ludzie sobie podają, co można robić na tym High Rocksie, czego można nie robić i tak parę rzeczy sobie wypisałam, właściwie 3 takie kluczowe, które najczęściej się pojawiają. Ula, powiedz mi, czy można przekazywać piłkę z rąk do rąk na wallballach, jak jesteśmy na doubles? Można. Czy to jest coś, co się zmieniło? Bo niektórzy sędziowie zezwalają, niektórzy nie zezwalają. No może kwestia nadgorliwości niektórych sędziów, ale oficjalnie wersja jest taka, że piłka może upaść na podłogę. Zawodnik numer 2 może sobie ją sam podnieść, albo zawodnik numer 1 może ją złapać przy ostatnim powtórzeniu, przekazać z rąk do rąk. Niedozwolona jest tylko lotna zmiana. Lotna zmiana, czyli jakbyśmy to nazwali? To znaczy w sytuacji, kiedy zawodnik numer 1 wyrzuca piłkę do góry, a zawodnik numer 2 przechwytuje ją od razu, przechodząc do przysiadu i wyrzucając do kolejnego powtórzenia. Okej, tak zastanawiam się, czy to w ogóle by było możliwe. To by było mega trudne, ale wiesz, to jest trochę na zasadzie im więcej masz w rulebooku opisane, tym mniej jest później kombinacji. Tak. Znowu jesteśmy w kategorii doubles. Jak liczony jest limit czasu między zawodnikami? Wiesz, jest ta przerwa, która znowu 5 czy 10 sekund, nie może być różnicy między... Zdaje się, że to było 10 sekund, co jest dość dużym dystansem tak naprawdę pomiędzy 2 zawodnikami, ale to jakby nie jest to nie jest coś, co my sprawdzamy jakby osobiście, bo tutaj już odpowiedzialny jest system pomiaru czasu, no bo to by było dla nas niemożliwe to wyłapywać, ale wiesz, liczba tych mat pomiarowych jest tak duża, że to wyłapuje. Okej, czyli to jest 10 sekund, mówisz, tak? Okej. 99% jestem teraz pewna. Chyba, że coś się zmieni do czasu publikacji tego odcinka, ale wątpię, żeby tak Nie, było. rulebook następny dopiero w następnym sezonie. Ostatnie pytanie, które jest osobiście moim pytaniem, bo sama 2 razy zostałam za to cofnięta. Po co jest kolorowa linia przed barpisami? Wiesz, zaczynają się boksy barpisowe białe, ale wcześniej jest różowa, zielona, pomarańczowa. Jedni zaczynają przed białą linią, czyli leżą na tej kolorowej i jest okej. I ja tak zaczynałam na przykład w Turynie, ale pani mnie cofnęła i powiedziała, że mam być przed kolorową. To też pani była nadgorliwa. Jakby ta kolorowa linia jest ułatwieniem w komunikacji, bo bardzo często powiedzieć, że masz leżeć, to też zależy od języka, ale powiedzieć, że dłonie musisz położyć przed białą linią, jest bardzo często dłuższe i trochę bardziej skomplikowane niż powiedzieć dłonie na różową linię. I ta linia jest naklejana w takim miejscu, ta kolorowa, kontrastowa, ta linia pomocnicza, możemy sobie ją nazwać, jest naklejana w takim miejscu, że bez względu na to, kto położy na nią dłoń, to czubki palców jednak będą przed tą białą linią. To po prostu Wam ułatwia jako zawodnikom i chroni Was przed tym, że ktoś Was zaraz cofnie, bo gdzieś tam, wiesz, opuszek paluszków będzie na białej linii. Okej, dobra, czyli to była nadgorliwość, bo mnie się właśnie wydawało... Wybaczam, ja się uczę cały czas, sędziowie też się uczą, wiadomo. No Mógł właśnie, być ktoś, to jest kto to. jest pierwszy raz albo inaczej zrozumiał reguły i to jest okej. Ula, zrobiliśmy wczoraj Q&A małe na Instagramie i zapytałam ludzi, obserwatorów naszego podcastu, jeśli by mieli szansę zadać jakieś pytanie organizatorom High Rocks w Polsce, to jakie pytanie by zadali? No i tutaj spłynęło parę ciekawych komentarzy. I chciałabym, żebyśmy przeszły przez to w miarę szybko, bo wiadomo, że na każde Jedziemy. pytanie, wiesz, można... Lightning round. Tak.
Bardzo, bardzo ważna rzecz. Wiele oburzeń słyszałam, takich oburzeń, że tak powiem. Dlaczego nie dali rzepów za podium w Katowicach? Rzepów za podium. Tak, pamiętasz, były takie rzepy. Tak, rzepy Build for Athletes. Tak. No z racji tego, że Build for Athletes powoli zaczyna być odsuwane jako partner globalny, wchodzi trochę mocniej i szerzej Puma z akcesoriami swoimi, stąd jakby pilnujemy się partnerów, z którymi współpracujemy na skalę globalną. Okej. Kiedy będą krajowe mistrzostwa? To jest, myślę, pytanie troszeczkę szersze, bo no, ciekawe, czy w sumie to by poszło globalnie też, czy moglibyśmy zorganizować też coś takiego jakby niezależnie. Jest to ciekawe pytanie. Przekażemy to odpowiednim osobom, pomyślimy. Jest tutaj pytanie, czy czasem nie mają braków w swojej kadrze, czyli czy prowadzicie jakąś rekrutację do teamu? W tej chwili chyba nie. W tej chwili wypełniliśmy chyba wszystkie luki, które gdzieś tam mieliśmy, więc niestety. Ale polecam śledzić LinkedIna, bo tam się może ewentualnie coś pojawić. Albo pewnie dołączyć do grupy właśnie wolontariuszy, bo rozumiem, że tu też potencjalnie ta Niekoniecznie. ścieżka, nie? Niekoniecznie. Okej, dobra, czyli LinkedIn jest do śledzenia. Kolejna rzecz. Dwie rzeczy, które właściwie dwa tematy, które nam się łączą. Dlaczego nie ma eventu w Krakowie? I połączyłabym to z pytaniem, jak rozpocząć drogę do organizacji Hyroxa w kolejnym mieście. Czyli to się sprowadza do tego, że ludzie pragną, żeby ten Hyrox pojawiał się częściej w Polsce i w innych miastach. No, też byśmy chcieli oczywiście, ale jesteśmy ograniczeni po prostu powierzchnią użytkową, którą nam proponują określone obiekty, bo jakby musimy pamiętać, że Hyrox jest imprezą zamkniętą z założenia. Oczywiście są pewne wyjątki, które też różnie się kończą. Tu wspominam swój start w Berlinie, który skończyłam z gradem na głowie, bo tam trasa biegowa była otwarta, ćwiczenia były technicznie rzecz biorąc pod dachem, ale czy nas to uchroniło przed wodą? No nie. Niekoniecznie. No nie uchroniło. Więc jesteśmy ograniczeni tym po prostu, gdzie mamy odpowiednią halę, gdzie mamy odpowiedni obiekt. A liczba tych jest skończona w Polsce. Ale to powiedz proszę, jest szansa, żeby to było jeszcze jakieś inne miasto w ogóle? Myślimy nad tym, szukamy, pracujemy i próbujemy znaleźć rozwiązanie, ale jakby nie mogę niczego zadeklarować. Wszystko, co będzie zadeklarowane oficjalnie, to będzie zadeklarowane na naszych mediach społecznościowych i na stronie www. Dobrze, ale trzymamy kciuki, żeby ta ilość eventów w ogóle w Polsce się zwiększyła i żeby dotarły też do innych miast. Prysznice. To znowu Co jest z prysznicami? To znowu jest kwestia ograniczenia związanego z budynkiem, bo w momencie, kiedy wchodzimy do hali, która jest gotowa i zbudowana, nie zrobimy tam remontu, żeby wprowadzić prysznicę, co oczywiście byłoby super, móc wziąć prysznic po takiej imprezie. Sama doświadczałam kombinowania z tym nieraz, no ale jakby nie jesteśmy w stanie zmienić struktury budynku i planu tego obiektu. No dobrze, Ula, ale powiedz, bo była taka myśl w kuluarach między zawodnikami, że może by to było tak jak na biegach przeszkodowych, że wystawią jakieś prysznice na zewnątrz, wiesz, gdzieś tam się coś będzie pod jakimś namiotem lało. Co wy na to? To znaczy, tak, biorąc pod uwagę, że chcemy trzymać określony poziom, to nie chcielibyśmy podejmować środków, które są dalekie od idealnych, to jest raz, a dwa, że biorąc pod uwagę, że klimat mamy jaki mamy, a wydarzenia organizujemy głównie późną jesienią, czy w zimie, czy wczesną wiosną, nie jestem pewna, czy ktoś chciałby faktycznie tak ochoczo z tego korzystać. To by było darmowe morsowanie, wiesz, tak. Tak. Cold plunge, podobno modne. Widzi? No, Dobra, myślimy jednak. Temat wraca. Kiedy zadbacie o jednolite dywany? To jest też rzecz, nad którą cały czas pracujemy i jakby zostały wypuszczone nowe wykładziny, które też w określony sposób musimy, to znaczy akurat nie ja, ale nasz team musi rozłożyć, żeby one zdawały jak najlepiej egzamin.
nie mogę odpowiedzieć na to pytanie jakby bezpośrednio, dlatego że nie jestem w tej grupie odpowiedzialnej za produkcję i za technologie związane z tym. Mamy dywany dokładnie takie, jak są na całym świecie. Jakby tutaj też muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo o ile wiesz, dbamy o to, że te zasady są dokładnie takie same wszędzie i mierzymy wszystko jak trzeba i te kilogramy są wszędzie takie same. Są też pewne czynniki, na które możemy mieć mniejszy czy większy wpływ, przede wszystkim temperatura i wilgotność, które w zależności od obiektu można łatwiej lub trudniej kontrolować. One też w jakimś stopniu będą zawsze miały wpływ na to, jak odczuwalna jest ta ciężkość sleda, więc to też trzeba brać pod uwagę i na poprawkę. Ale generalnie rozumiem, że widzicie, że te dywany to jest... Hyrox widzi, że te dywany to cały czas jest coś, co można by było usprawnić. Tak, to Tak, może i nazwijmy. cały czas pracuję nad tym zespół, który chce stworzyć warunki idealne do tego, żeby rzeczywiście za każdym razem wyglądało to tak samo. Ostatnie pytanie, które pojawiało się dosyć często w tym okienku. Ula, czemu tak drogo? To może odpowiem tak. Kto był na Hyroxie i kto doświadczył tego, wie, że to nie jest impreza podwórkowa. Wie, że to jest impreza, w którą jest zaangażowana ogromna liczba ludzi, która jest obrandowana w sposób bardzo profesjonalny, która po prostu daje Ci doświadczenie, którego nigdzie indziej nie jesteś w stanie znaleźć. I to wszystko kosztuje. To ja nie chcę powiedzieć, że to nie jest też biznes, no ale kto z nas robi coś za darmo, tak? Oczywiście te ceny też muszą być jakby współmierne do tego, jak wyglądają cenniki za granicą, no a że nasze zarobki wyglądają trochę inaczej niż wyglądają zarobki choćby, no nie wiem, mieszkańców Niemiec, czy Francji, czy UK. Tutaj jesteśmy trochę w tyle z tym. Na ile możemy tym sterować, na tyle sterujemy, ale też po prostu to jest płacenie za jakość. Tak w największym skrócie. Zgadzam się z Tobą ze wszystkim, co powiedziałaś. Jest tylko jedna rzecz, nad którą ja osobiście myślałam. Czy w ogóle Hyrox myślał o tym, żeby robić jednak jakieś mini pakiety startowe, wiesz, jakieś gifty od sponsorów, które i tak gdzieś tam się pewnie mogą pojawić? Czy w ogóle była taka myśl, żeby jakaś siata była, żeby zaspokoić? Kiedyś rzeczywiście funkcjonowało coś takiego i to było w czasie, w którym jakby nie byłam jeszcze związana z organizacją tej imprezy, żeby wiedzieć dokładnie, jakie były pobudki do tego, żeby z tego zrezygnować całkowicie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj rezygnacja z tego poszła z takiego bardzo błahego powodu, że z tych rzeczy nikt nie korzysta. Bo umówmy się, i też startowałyśmy wielokrotnie w zawodach, i ja, i ty, i zawsze miałyśmy ten cały pakiet, ten worek. Makaron. Tak, ten worek dokładnie tych samych itemów na każdej imprezie. Koszulka, której nie będę nosić, 10 shaker, z którego nie będę korzystać, smycz, której już nikt nie używa do kluczy, więc jakby po co jeszcze, wiesz, tworzyć, generować te śmieci, wszystkie te aspekty związane, no nie wiem, z jakimś tam jeszcze, bo tu możemy się skierować w tym kierunku, z jakimś, nie wiem, odżywieniem, nawodnieniem. To mamy na trasie, to mamy rozłożone na mecie w strefie regeneracyjnej, to mamy w strefie expo, więc wkładanie tego wszystkiego do tej reklamówki no nie jest konieczne. Jeżeli Cię to interesuje, znajdziesz sobie strefę na miejscu, w której skorzystasz dokładnie z tego, co jest Ci potrzebne w danym momencie. Jest jedna rzecz, za którą ja tęsknię, jeśli chodzi o te pierwsze eventy w Polsce. Mieliście współpracę z Jim Water, bodajże, nie pamiętam, chyba tak się nazywała ta firma. I to nawodnienie po zawodach w postaci Jim Water, gdzie oni rozdawali te butelki. Ja pamiętam, że chyba mój Sado na jednym biegu się tak odwodnił, że zaraz po wypił 4, wiesz, 2 litry tej wody kokosowej wpakował. I to było super, ale też no, ta marka nie jest tak widoczna generalnie, więc rozumiem też zmianę tej współpracy. Wróćmy na chwilę do sędziowania i do tego, co się dzieje w social mediach.
Co myślisz o tych wszystkich kontrowersyjnych filmikach, które teraz często ludzie wstawiają? Właśnie to, jak wyglądają dywany, jak ktoś sędziował wallbole, jak ktoś sędziował burpeesy. No bo też sędziujesz, pojawiasz się. Co myślisz o tym, co się dzieje w tych social mediach? To znaczy, może powiem tak, że nie wszystko może warto wrzucać w internet, bo mam wrażenie, że wszystkie dyskusje się przeniosły na Instagrama i na TikToka, gdzie moglibyśmy trochę inaczej rozmawiać o pewnych kwestiach. Na pewno, wiesz, nie bronimy się przed tym, że jeżeli to porusza faktycznie problem i, no nie wiem, zwrócenie uwagi na dywan, czy na jakąkolwiek rzecz inną, na którą faktycznie mamy wpływ i która jest valid po prostu, że to jest rzecz do przemyślenia, okej, ale mnóstwo jest takich filmików, gdzie ktoś wrzuca wyrwany z kontekstu jakiś fragment z sędziowania, gdzie wiesz, tak naprawdę nie słyszymy ani komunikacji między sędzią a tym zawodnikiem, nie wiemy dokładnie, co tam zaszło. Film ma 5 sekund i jakby ciężko jest ocenić cokolwiek. To jest też niefajne z tytułu tego, że naraża te osoby, które albo wiesz, są na świeczniku, tak jak race dyrektorzy czy sędziowie główni, albo jeszcze biednych wolontariuszy, którzy przychodzą tam i wiesz, z własnej woli chcą spędzić czas w tym środowisku i poświęcają na to swoją energię. To też ich naraża na jakiś hejt. To mi się strasznie nie podoba. Bo słusznie zauważyłaś, to często są rzeczy wyrwane z kontekstu. My nie wiemy, co się wydarzyło wcześniej, co się wydarzyło później i często nie wiemy, co się dzieje w trakcie, bo jest podłączona głośna muzyka. No tak. Albo komentarz osoby, która nagrywa. Tak. I no chcę tutaj nawiązać do jednej sytuacji, w którą ty osobiście byłaś zaangażowana, która stała się wiralem. To były zawody chyba w Londynie, tak? W Dublinie. W Dublinie, no tak na Wyspach, z tego co pamiętałam. I tutaj pokażemy ten filmik, jak rozmawiamy. W każdym razie tam jeden z zawodników pro zwrócił uwagę, jakby tak przedstawił to w tym filmie, jakbyś mu dała karę za to, że się wysmarkał. Ula, powiedz, o co chodzi, bo ja nie wierzę, że tam, że to jest, wiesz, to jest na viral. Wiesz co, zawodnik ciężko zniósł to, że dostali karę bardzo wcześnie w wyścigu, w momencie, kiedy rzeczywiście szli, oni zdaje się chcieli uzyskać wtedy czas kwalifikacyjny do major. Pierwszy raz miałam zetknięcie z Tonym, natomiast Jeremy, który był jego partnerem, on dobrze wiedział już po paru spotkaniach ze mną, że ja bardzo zwracam uwagę na szczegóły i bardzo mocno się trzymam tego rulebooka. Jakby tutaj zaznaczę, że ja jestem naprawdę sprawiedliwym sędzią. Nie daję kary za nic. Cały czas komunikuję z zawodnikiem i jakby stawiam się też w jego pozycji. To nie jest tak, że tworzę sobie dystans między sobą a tym zawodnikiem, tylko wręcz staram się go skrócić, żeby zawodnik wiedział, czego ja od niego oczekuję. Ale żeby wiedział, czego ja od niego oczekuję, no to od razu rulebook. Ale jest w rulebooku zapisane oczywiście to, jakie standardy ruchu trzeba trzymać, żeby nie zostać ukaranym na ćwiczeniach, ale jest też zapis związany z tym, jak generalnie można się zachowywać w obrębie Rockstone i za plucie, ukośnik smarkanie, są 2 minuty kary. Jest też groźba 2 minut kary w momencie, kiedy zawodnik na przykład śmieci. I bardzo często zdarza mi się, że choćby na wioślarzu, tam ludzie nagminnie wyciągają żele, gdzieś te opakowania po żelach gdzieś tam lądują obok nich. Jak podejdę, poproszę, żeby zawodnik to wziął, bo jest nad nim groźba 2-minutowej kary, zgarniają, to nie ma problemu. No ale nie poproszę, żeby ktoś swoje smarki pozbierał, No tak? tak. Za to kara idzie automatycznie. I ta kara jest dotkliwa, bo 2 minuty to jest bardzo dużo czasu, szczególnie jeżeli ścigasz się na takim elitarnym poziomie. Tak, ale wiesz co, ja mam wrażenie, my byliśmy w Chicago na Mistrzostwach Świata i ja właśnie widziałam, jak zawodnicy z Elite 15 no, smarkają i plują, gdzie popadnie. I tak sobie myślałam, kurde, no nie, skoro ode mnie się tego wymaga, żebym ja nie smarkała i nie pluła po kątach albo na dywan, albo no, na burpeesach przecież przykładam twarz do tego, no to masz jakieś oczekiwania. Więc jeśli on dostał za to karę,
Super, bo to znaczy, że te zasady, które są w rulebooku, one dotyczą wszystkich. One nie tylko dotyczą mnie, tylko tym bardziej dotyczą osoby, która powinna być dla mnie wzorem. A Tak. mnie się wydaje, że często tym osobom z pro wydaje się, że skoro one są, wiesz, lepsze w jakimś sensie, to że one mogą więcej w tym sporcie. No chyba nie do końca, no nie tak to Wiesz powinno co? wyglądać. Ja wychodzę też trochę z założenia, że w momencie, kiedy jesteś zawodnikiem elit, to nie jest, twoja elitarność nie sprowadza się tylko do tego, że jesteś szybkim biegaczem, ale też do tego, w jaki sposób, jaką postawę ty prezentujesz i w jaki sposób się zachowujesz, nie tylko w stosunku do sędziów czy wolontariuszy, no ale też w stosunku do swoich współzawodników. A to jest po prostu niefajne, no bo jakie to warunki ci tworzy do rywalizacji, jakie warunki ma osoba, która właśnie tak jak mówisz, na burpeesy przyjdzie i jest na torze, na którym wcześniej ktoś pluł. No to jest, pomijam to, że to jest niehigieniczne na maksa, ale no jest jakiś wyraz braku szacunku. Tak. Są też oczywiście inne sposoby na to, żeby to przedyskutować i ja Ci gwarantuję, że rozmawiałam z tymi zawodnikami na mecie przez bardzo długi czas i tłumaczyłam swoją decyzję. Tłumaczyłam też, dlaczego jej nie mogę cofnąć, bo nie cofnęłabym jej. Bez względu na to, co tam ktoś mógł o mnie pisać w internecie. Dostawałam ten filmik od znajomych przez bardzo długo i bardzo wiele razy. Ani razu nie otworzyłam sekcji komentarzy, bo uważam, że to jest nie warte mojej energii. No ale szukanie, wiesz, takiego odwetu w internecie, spuśćmy na to zasłonę milczenia. Stawmy kropkę i zacznijmy kolejny piękny temat. Ula, pytanie niczym z rozmowy kwalifikacyjnej. Gdzie ty widzisz Hyroxa za 5 lat? Jezu, nie cierpię tego pytania. Ja nie cierpię tego pytania w każdym aspekcie, bo jak ktoś mnie pyta też, gdzie siebie widzę za 5 lat, to ja nie mogę powiedzieć, bo mi kalendarz nie wykracza jeszcze w ten okres. Ja mam tylko do 2027, dalej już nie mam. Ja mam nadzieję, że Hyrox będzie wysoko przez cały czas. To jest moja odpowiedź, bo jakkolwiek mam wpływ bezpośredni na to, w jaki sposób on się rozwija, no bo oczywiście jestem w core teamie tego naszego regionu, tak jesteśmy też uzależnieni od decyzji, które padają globalnie, więc ja tutaj troszeczkę sobie, wiesz, siadam na tylnym siedzeniu, bacznie obserwuję, jak osoby, które są ode mnie mądrzejsze i bardziej doświadczone w biznesie, podejmują te decyzje. Wspieram to, co się dzieje na bieżąco, ale wiesz, tak też z dużą nutą ciekawości patrzę na to, co się dzieje, bo jakby wiesz, decyzja o tym, żeby zacząć walczyć o pozycję wyścigu hybrydowego na Igrzyskach Olimpijskich, no wiesz, to jest też dla mnie mega interesujące, bo ja wiem, że pewnie gdzieś tam skończę też w tym gronie, które będzie w to zaangażowane, więc tak, z dużą ciekawością i cierpliwością wypatruję tego, co nam jeszcze Hyrox gotuje, ale gdzie sama widzę, no chyba nie byłabym w stanie odpowiedzieć jasno na to pytanie. Ale rozumiem, że z takimi otwartymi ramionami po prostu czekasz na same dobre rzeczy, które Tak, jak najbardziej. nadejdą. To jest w ogóle też taka, wiesz, rzecz, która się u mnie pojawiła właśnie z tytułu tego, że zaczęłam pracować w bardzo dynamicznym środowisku, które jest międzynarodowe, bo nawet w swoim zespole, który już jest międzynarodowy, mam zupełnie inne perspektywy i zupełnie, wiesz, inne ciekawe spojrzenia na świat i chłonięcie tej mentalności też osób, które, tak jak mówię, są po prostu ode mnie dużo mądrzejsze i dużo bardziej doświadczone. To jest mega ciekawe doświadczenie i to przenikanie się właśnie nacji, kultur, to jest niesamowicie cenne i mi to tak otworzyło głowę, że tak jak mówisz, ja teraz do wszystkiego podchodzę z takimi otwartymi ramionami, już nie tylko do tego, co Hyrox nam tam gotuje, ale tak po prostu. W ogóle odnośnie tego, że Hyrox się zmienia, pojawiają się jakieś nowe pomysły. Od kolejnego sezonu ma pojawić się temat tych licencji zawodniczych, tak? Zawodnicy mają mieć licencje. I teraz pytanie, czy to dotyczy tylko tych zawodników Elite 15? Tak, w skrócie tak. Okej.
Dobrze, bo właśnie zastanawialiśmy się, czy taki zwykły Seba, zwykła Basia, jeśli chcą startować w pro, czy im się w ogóle do czegoś ta licencja potencjalnie może przydać? Znaczy, ja przyznam, że ja się nie zagłębiałam w temacie jeszcze na tyle, żeby móc tutaj jasno postawić sprawę i nie chciałabym ani Ciebie, ani słuchaczy wprowadzać w błąd, ale jakby wydaje mi się, że to jest tylko kwestia zawodników Elite 15, bo no, tutaj też mocno idziemy w stronę profesjonalizacji tego sportu i te ambicje na igrzyska gdzieś tam są bardzo mocno już wpisane w plany, więc to jest, wydaje mi się, wyłącznie z tym powiązane. A zasady, znowu nie wiem na ile akurat w ten temat się zagłębiłaś, bo to też jest bardzo świeżutka rzecz. Zasady Team Relay na Mistrzostwa Świata, na te kolejne, to, że tu ci najlepsi zawodnicy będą zbierać punkty i że te 4 najlepsze osoby w kraju, 2 kobiety, 2 mężczyzn na podstawie tam jakiegoś NPI, nie pamiętam jak się ten skrót nawet rozwijał. Powiesz o co chodzi? Nie powiem. Nie powiem. Nie, bo wiesz co, to trochę jest tak z Hyroxem u mnie. Jakby osoby, które są z zewnątrz zakładają, że ja wiem absolutnie wszystko, co się dzieje w Hyroxie. Natomiast prawda jest taka, że w momencie, kiedy masz już taki ogrom obowiązków jakby w swojej działce, w swojej szufladzie, to bardzo często podchodzę do tego na zasadzie nie interesuje mnie to, dopóki nie musi mnie to interesować. Więc w momencie, kiedy ja jakby nie jestem zobowiązana do tego, żeby, nie wiem, stworzyć materiał jakiś, no choćby, nie wiem, na sociale dotyczący tego aspektu, ja wiem, że się coś dzieje. Bo mi cały czas przemyka, ja jestem jednak przesiąknięta tym środowiskiem. Ale żeby mieć to wystudiowane i móc tak, wyrecytować Ci wszystkie zasady, no niestety. Spokojnie, nie oczekuję, nie winię, że nie potrafisz, ale myślę, że bardzo dobrze, że o tym głośno powiedziałaś, bo też powiem szczerze, że mnie jako zawodniczce i też jak byłam ambasadorką Hyroxa, to wydawało się, że ty jesteś osobą, która wie wszystko w takim sensie, że ja ci mogę zawracać dupę o każdą małą rzecz. I ja wiem, że czasami mówiłaś, że odsyłałaś mnie do innych osób. Tak. Dobrze, i może trzeba to głośno powiedzieć, że to nie jest tak, że każdy jest alfą i omegą. Jak są osoby dedykowane do jakichś poletek, do jakichś obszarów, no to tam powinniśmy szukać wiedzy na ten temat, a nie na jedną biedną Ulę. Wiesz, to jest troszeczkę tematy. To jest troszeczkę tak, jakbyś miała, nie wiem, jakiś zakład mechanika z wulkanizacją i próbowała się od księgowej dowiedzieć, jaki olej trzeba zastosować. No to czasem do takiego poziomu się to sprowadza. Ula, ostatni temat, ale jakże ważny. Hyrox Warszawa na PGE Narodowej jest już niedługo. Powiedz mi, czego my się możemy spodziewać? O Jezu, dzisiaj jak przyjeżdżałam, jakby kierując się tutaj, jak zobaczyłam ten stadion gdzieś tam w tle, to aż mnie ciarki przeszły. Spodziewać się możecie bomby, bo naprawdę to, co się tam wydarzy, to będzie ogromna rzecz. Już jak sama zaznaczyłaś na samym początku rozmowy, no stadion jest niesamowitym obiektem do tego, żeby tworzyć takie imprezy i naprawdę jest, bo były też imprezy robione na stadionach w innych częściach świata, ale choćby stadion w Singapurze jest tak ogromny, że tam masz takie poczucie jakkolwiek go nie wypełnisz, że on jest w połowie pusty. A tutaj możemy tak pięknie zagospodarować tą przestrzeń, że znowu jesteśmy przesiąknięci tą atmosferą, że nas ten obiekt tak trochę obezwładnia. Oprócz tego, że to będzie największa impreza w Polsce, no bo 4-dniowa po raz pierwszy i że naprawdę spodziewamy się w super zaciętej rywalizacji, bo to już też końcówka sezonu. Tak naprawdę to jest też ciekawy obiekt, do którego ludzie bardzo chcieli wrócić po ubiegłym sezonie. Ludzie, którzy mieli też FOMO, bo widzieli zdjęcia, widzieli jak tam znajomi wrzucali jakieś materiały. Ci ludzie też będą chcieli wziąć udział. No ale gwóźdź programu wyścigi Elite 15, które mamy w czwartek i w piątek wieczorem. To będzie ostatni major w sezonie. Ostatnie 3 miejsca do kwalifikacji do Elite 15 na Mistrzostwach Świata do zgarnięcia, więc tutaj rywalizacja będzie naprawdę na wysokim poziomie, bo
Ostatni taniec. To już będzie wóz albo przewóz, będzie ogromna rywalizacja, bardzo duże ryzyko podejmowane, no takie typowe all-in, bo tutaj już nie będzie można przebierać w środkach, nie będzie drugiej szansy. To będzie ostatnia szansa dla nich. Tak jak powiedziałaś, last dance dla wielu zawodników. A jak to się stało w ogóle, że Warszawa dostała Majors? Bo no, jesteśmy rynkiem, który dopiero się rozwija. Są inne, które już, wiesz, no mają swoją historię, a my tutaj event w Warszawie boom i za rok Majors. No wow. To było tak, że wiesz, jakby jest szereg czynników, które wpływają na to, czy dane miejsce, czy dany rynek też zostanie wzięty pod uwagę odnośnie organizacji Major. Oczywiście założeniem organizacji Major jest też to, żeby one były rozsiane, te imprezy, żeby były rozsiane w różnych częściach świata. Natomiast Warszawa jako miasto spełnia bardzo dużo warunków do tego, żeby po prostu być atrakcyjną lokalizacją. No bo mamy lotnisko, mamy drugie lotnisko, które jest zaraz koło Warszawy. Jest bardzo przystępny dojazd do tego centrum. Może tutaj osoby, które są z Warszawy, które właśnie słuchają tego siedząc w korku, pukną się w głowę, ale no... Mamy metro. Mamy to metro, dobra. no już nie jest źle generalnie, mamy fajną infrastrukturę i obiekt sam w sobie jest naprawdę wyjątkowy. Tutaj jakby nie można się z tym kłócić. I w zeszłym sezonie na event właśnie w Warszawie przyjechał Christian Tetzke, czyli CEO i Papa Hyrox, któremu bardzo się spodobało wydarzenie. Spodobała lokalizacja, spodobała się praca naszego zespołu, więc padła decyzja, że kończymy przytupem w Polsce, zanim wszyscy się przeniesiemy do Sztokholmu i tam już będziemy oglądać rywalizację tej absolutnie najlepszej 15. Super. My jako kibice, jako zawodnicy, to jest genialne po prostu. Ja uważam, że event w Warszawie to lokalizacyjnie to był najlepszy event, w jakim startowałam, na jakim można było kibicować, jak on był w ogóle poprowadzony. To niesamowite emocje, które wielu z Was, mam nadzieję, poczuje już za niedługo. Tak, zapraszamy właśnie na to Elite 15, bo to jest tak naprawdę wyścig, którego się nie da opisać słowami. Biorąc pod uwagę, że tutaj nawet branding się zmienia, że oni mają delikatnie zmieniony ten tor względem tego, na czym my śmiertelnicy biegamy i to, że masz tylko te 15 zawodników i tłum kibiców, no to są emocje nie do opisania. Ja sędziowałam dwukrotnie Elite 15, z czego raz właśnie na początku tego sezonu w Hamburgu. To była pierwsza impreza z edycji Major i naprawdę ciarki aż mnie przechodzą, jak sobie to przypomnę, bo no to jest wspaniałe sportowe widowisko, a szczególnie dla tych ludzi, którzy jakby mają tą dużą ambicję, żeby rosnąć właśnie w tych swoich hybrydowych umiejętnościach, żeby czerpać też trochę doświadczenia i podglądać tych najlepszych, no tutaj móc zobaczyć tą światową czołówkę na żywo, no to jest rzecz, której nie można przegapić. Wiecie już mniej więcej, ilu zawodników z tej topki, z Elite 15, takich, wiesz... Tych takich, co faktycznie, tych takich prawdziwie Elite 15, co faktycznie na każdym major... które większość zawodników intensywnie zaangażowanych w tą dyscyplinę pewnie jest w stanie wymienić z imienia i nazwiska. Nie mówię, żebyś powiedziała teraz, kto dokładnie przyjedzie, tylko czy to będzie wielu takich naprawdę topowych zawodników. No będzie na pewno, spodziewamy się paru takich zawodników, których każdy, kto śledzi z imienia i z nazwiska i z twarzy, zna, więc warto przyjść. A w ogóle będą jakieś, bo oprócz tego, że możemy ich obserwować na arenie, jak się ścigają, to też w Katowicach, no wielu z Elite 15 przyjechało teraz do Katowic, tak? Ścigać się w ramach po prostu zawodów, żeby zdobyć tą kwalifikację na ostatniego Majorsa. Do Londynu. Oni walczyli o właśnie tą kwalifikację, żeby jeszcze na Regionals się dostać do Elite 15. No właśnie, to były takie aktywacje z nimi, tak? Była
jakaś rozmowa, pamiętam, na którą niestety nie trafiłam, bo akurat biegłam swój bieg. Ale czy też w Warszawie planujecie jakieś takie aktywacje z tymi zawodnikami z elity? No pewnie będziemy czerpać garściami, ile tylko nam dadzą z siebie, bo oczywiście nie chcemy wchodzić im w tą strukturę, która jest jakby nienaruszalna w momencie, kiedy startujesz, masz ten weekend startowy i startujesz też w imprezie o tak dużej wadze. Natomiast na tyle, na ile pozwolą nam wykorzystać swoją osobowość i swoją obecność, chcielibyśmy Wam przybliżyć ich. Za to trzymamy kciuki. I trzymamy kciuki za powodzenie tego wydarzenia. Nie wiem, może w przyszłości to my będziemy organizatorem Mistrzostw Świata. Może kiedyś. To by była piękna To historia. ja wychodzę, bo ja się muszę się wziąć za robotę. Ale dobrze, Ula, akurat kończymy. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo ciekawa, zupełnie nowa perspektywa, tak? Bo jednak od tej strony organizatora dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, że zdradziłaś, tak, odkryłaś troszkę, wiesz, tej kotarki, poopowiadałaś. Super, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Dziękuję trzymam również. kciuki za Ciebie jako zawodniczkę. Trzymam kciuki za rozwój Ciebie w tych strukturach hyroxowych. I co, widzimy się w Warszawie. No pewnie. Dzięki bardzo. Dziękuję Ci bardzo.